Znasz to uczucie, gdy boisz się zrobić pierwszy krok, bo nie wiesz, co będzie dalej? Od kilku lat odkładałem tę chwilę, licząc na idealny moment, który tak naprawdę nigdy sam się nie pojawia. I zamiast temu pomóc, ja zwlekałem i szukałem wymówek, twierdząc, że nie jestem gotowy. Jednak ta chwila w końcu nadeszła. I mimo, że mam zaciśnięte gardło, ręce mi się trzęsą, wiem, że chcę spróbować, bo nie zaznam spokoju. Nadal będę się bać, ale już nie chcę się wycofać. Cześć, ja nazywam się Tomasz Kulesza, od 9 lat jestem fotografem freelancerem, a właśnie dzisiaj postanowiłem zrobić kolejny, bardzo dla mnie trudny krok, mianowicie zaczynam tworzyć na YouTube. To miał być krótki filmik, ale widzę, że z moją głową nie da się. Dzisiaj tak pokrótce opowiem Wam o mojej przygodzie z fotografią, powiem dlaczego właśnie YouTube i czego tak naprawdę będziecie mogli spodziewać się, zostając ze mną na dłużej. I postaram się to wszystko streścić. Urodziłem się na Mazurach. Od 6 lat mieszkam w małej miejscowości Olecko, której większość z Was pewnie nawet nie zna. Nie są to palmy w Los Angeles czy malownicze plaże Bali, gdzie dużo łatwiej o piękne zdjęcia czy filmy. To proste mazurskie klimaty, które niestety o tej porze roku są jakie są. Jest zimno, mokro, wietrznie, a wszystko mieści się w jednej palecie kolorystycznej. Dlatego większość czasu spędzam w domu. Głównie w tym małym pokoju, który jest pracownią, w której posiadam najwięcej sprzętu fotograficznego, dzięki któremu mogę tworzyć. Chodź Ci pokażę. Trochę tutaj, trochę tu, w tej zagraconej szafce, w jednym kącie na podłodze, a także w drugim kącie na podłodze oraz w tych pudłach wysoko. A to moje zadbane stanowisko pracy, które niestety muszę dzielić z żoną. W tym roku stworzyłem też przytulne domowe studio, które wyposażyłem w kilka teł różnej barwy oraz system zawieszania. Mnóstwo lamp, statywów, modyfikatorów, a także biurko elektryczne jako dodatkowe stanowisko z myślą o tworzeniu właśnie na YouTube. Na co dzień zajmuję się fotografią. Realizuję różne zlecenia, ale najczęściej fotografuję ludzi. Reportaże ślubne, sesje rodzinne, portrety i co bardzo lubię, sesje kobiece. Moja profesja to praca hybrydowa. Bardzo dużo podróżuję, jeżdżąc na zlecenia, ale i tak większość czasu spędzam w domu przy komputerze. Wszystkim zajmuję się sam. Planowanie, realizacje, montaż, komunikacja itd. Nie jest to łatwe, ale dzięki temu wszystko, co zobaczysz, będzie w 100% moje. Wróćmy na chwilę do początku. No. A cup of tea. Słuchajcie, jak to ze mną było? Nie ukończyłem żadnej szkoły artystycznej. Nie jestem mistrzem fotografii, jestem totalnym samoukiem. Któregoś dnia wymyśliłem sobie, że kupię coś nowego. Spakowałem torbę, pojechałem pociągiem do Olsztyna, do galerii handlowej i kupiłem aparat. Chciałem coś taniego, chciałem coś gotowego z obiektywem za maksymalnie 2000 zł. W rezultacie kupiłem aparat za 4000 zł i było to samo body. Nikon model D7100. Bez obiektywu, bez czegokolwiek. W zestawie ładowarka. Nie mogłem zrobić nawet zdjęcia testowego. A i co najważniejsze, kupiłem go na raty, bo nie miałem pieniędzy. I tak to się zaczęło. Przypadkowy zakup. Zaczynałem kompletnie od zera. Nie wiedziałem nic o tej branży, o sprzęcie, ustawieniach, kadrach czy świetle. Wiecie, totalne zero. I bez większego planu i oczekiwań zacząłem robić zdjęcia. Wtedy nie miałem modeli, więc moimi ofiarami byli najbliżsi. Najpierw moja dziewczyna Dominika. To zdjęcie zrobiłem na pierwszym spacerze z nowym aparatem. Potem męczyłem rodzinę, a także mojego psa Lebrona. W międzyczasie wyprowadziłem się do Olsztyna, gdzie mieszkałem kilka lat. I przed podjęciem jednej z najważniejszych decyzji w moim życiu pracowałem na 3 etaty. Dzień zaczynałem o 5 rano, wstawałem, ubierałem się, jadłem i o 6 jechałem kopać ogródki, instalować systemy nawadniające, siać trawę i układać chodniki z kostki. Kończyłem około 15, wracałem do domu, myłem się, jadłem i szedłem do Mediamarktu wcielać się w rolę sprzedawcy telewizorów Panasonic. Spędzałem tam 3-4 godziny, ale nie szło mi to za dobrze, bo po prostu byłem zmęczony i śpiący. Jednak najważniejsze dla mnie było to, że płacili.
do czasu, kiedy mi grzecznie podziękowali. Wtedy nastąpiła przymusowa zmiana pracy dodatkowej. Kiedy padał deszcz albo śnieg i nie można było kopać rowów, chodziłem do fabryki, gdzie byłem operatorem wkrętarki i skręcałem nóżki meblowe albo pakowałem śrubki. Zdarzało się, że po pracy realizowałem jeszcze jakieś sesje indywidualne za drobne pieniądze albo za darmo, a wieczorem w domu już taki na wpół przytomny edytowałem te zdjęcia, jednocześnie oglądając tutoriale na YouTubie pokazujące jak to robić. W weekendy nie odpoczywałem, bo przez to, że powoli zacząłem publikować zdjęcia na Facebooku, zaczęły mi wpadać pierwsze zapytania o śluby, na które musiałem jeździć poza miasto. Powiem wam, że pracując z takim systemem wytrzymałem rok i podupadłem na zdrowiu. Byłem zmęczony fizycznie i psychicznie, wiecznie niewyspany, zniechęcony, a mój kręgosłup codziennie wołał o pomoc. I to był moment przełomowy mojej przygody. Powiedziałem wtedy dość. Pierdolę wszystko. Będę robić tylko zdjęcia albo nic. Wyszło tak, że byłem bezrobotnym, który od czasu do czasu realizował jakieś zlecenia. Ogólnie brakowało mi pieniędzy, starczało na wynajem mieszkania, jedzenie i jakieś podstawowe rzeczy. Ale twardo robiłem to, co wykrzyczałem wcześniej. Tylko fotografowałem. Codziennie studiowałem YouTube. Śledziłem różnych twórców, którzy mnie uczyli i inspirowali. Ta platforma była moim oknem na świat. I tak w połączeniu z czytaniem internetu, różnych czasopism i książek spędzałem kilka, a czasem nawet kilkanaście godzin dziennie. Od tamtej pory minęło 9 lat, a ja wciąż robię to samo. Tylko trochę lepiej i trochę bardziej świadomie. I nie zrozumcie mnie źle. Nie osiągnąłem żadnego sufitu w fotografii, nie jestem guru w danej dziedzinie. Zawsze czuję niedosyt, ciągle myślę co poprawić, co zrobić lepiej. Nadal uważam, że jest mnóstwo twórców, którzy robią ładniejsze zdjęcia ode mnie. I mam często wrażenie, że jestem gdzieś z tyłu i muszę ich po prostu gonić. Ale z drugiej strony wiem już, że takie myślenie to błędne koło, bo każdy z nas jest inny. Każdy startuje z innego miejsca na ziemi, mamy różne możliwości, dostęp do sprzętu i czas, który możemy na to poświęcić. A teraz też wiem jedno, że kiedy masz rodzinę, dzieci, masz inne obowiązki, a czas na rozwój bardzo się kurczy. Nie masz już kilku godzin dziennie na naukę obróbki zdjęć czy montażu. Ćwiczysz i tworzysz po cichu, wtedy kiedy dziecko zaśnie albo rano, kiedy jeszcze wszyscy śpią. Jeśli macie podobnie, jeśli też czasem czujecie, że odstajecie od innych, to chcę, żebyście wiedzieli, że to całkowicie normalne. Starajcie się po prostu robić swoje, progresujcie swoim tempem, róbcie powtórki i wyciągajcie wnioski. Ja nadal nie wszystko potrafię, ale stale się uczę i nie rezygnuję. I zapamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Porównywanie się do innych jest złodziejem radości. Dlaczego YouTube? Przez większość czasu robiłem to, co znałem najlepiej i co pokochałem, czyli zdjęcia. Różne zdjęcia. Dużo zdjęć. Od czasu do czasu nagrywałem filmy. Chyba najwięcej nagrałem ich, kiedy urodził się mój syn. Ludzie, którzy mają dzieci, wiedzą, jak to działa. Nagrywałem wszystko. Od narodzin poprzez jedzenie, zabawy, wspólne wakacje, na robieniu kupy kończąc. Oczywiście nie miałem czasu na oglądanie tego wszystkiego, no bo praca. Więc zgrywałem materiał i wszystko trafiało do szuflady. Magazynowałem wspomnienia, które oglądałem raz na rok. Jednak kiedy je oglądałem, zawsze miałem ciarki. Uświadomiłem sobie wtedy, jak działa na mnie film. Ruch, dźwięk, te emocje, atmosfera danej chwili. Kocham się. Ja ciebie też kocham. Film stał się dla mnie takim uzupełnieniem. Daje mi coś, czego brakuje mi w fotografii. A ten kanał to miejsce, w którym chcę to wszystko połączyć. I tak, jak kupując pierwszy aparat rzuciłem się na głęboką wodę, w której jakoś nauczyłem się pływać, tak i teraz dałem sobie nowy bodziec do tworzenia. Kupiłem kamerę Sony FX3 i mam zamiar rzucić się do tej głębokiej wody raz jeszcze. Z nadzieją, że nie utonę, a wręcz przeciwnie. Chciałbym, abyście wiedzieli, że idea tworzenia na YouTube to nie pomysł teraz, tylko myśl, która kiełkowała w mojej głowie naprawdę od kilku lat. Ostatnio robiłem małe przemeblowanie w pracowni i porządkując szafki znalazłem notatnik,
który jakieś 3 lata temu kupiłem z myślą o tworzeniu właśnie na YouTube. Był jakiś plan, zrobiłem jakieś notatki, chciałem zacząć, ale najprawdopodobniej pomysł nie wypalił, bo zabrakło mi czasu. Osoby, które tworzą jakościowy content, wiedzą, jak bardzo jest to czasochłonne i jak ciężko zrobić coś ponad codzienne obowiązki. Tym bardziej, kiedy nie ma z tego pieniędzy, a wydatki, rachunki i kredyt pukają do drzwi. Słuchajcie, nie wiem, co przyniesie mi jutro, nie chcę wam niczego obiecywać, ale ostatnio nie myślę o niczym innym niż o tym filmie. No dobra, Tomek, ale co mógłbyś pokazać na tym YouTubie? Jest mnóstwo rzeczy, które lubię, które umiem, które już zrobiłem i mogę się nimi podzielić, a także te, które mam w planach i dopiero sam będę się ich uczył. Po pierwsze, rozmowy. Moja morda mówiąca do kamery, wylewanie myśli, dzielenie się z wami, luźne pogaduchy na różne tematy. Film trochę jak ten. Wbrew pozorom kategoria bardzo wymagająca, ponieważ mówienie do kamery jest cholernie trudne, ale chcę się tego nauczyć. Po drugie, edukacja. Przez lata zdobyłem sporo doświadczenia, więc mogę was czegoś nauczyć. Moje wskazówki, triki, pomysły, workflow, nagrania od kuchni i tym podobne. Myślę, że jest wiele rzeczy, które mogą okazać się wam pomocne. Poza tym, tworząc na YouTube, sam dopiero będę uczył się świadomego filmowania. Będę testował nowe rzeczy i tę wiedzę również wam przekażę. Po trzecie, podróże. Gdybym mógł, to bym tylko zwiedzał świat i uwieczniał go w kadrach. Serio. Do tej pory odwiedziłem już kilka fajnych miejsc na ziemi, a w planach są kolejne wyprawy. Chętnie pokażę wam, co już widziałem, a w przyszłości chciałbym was zabrać w nowe miejsca. Może na zasadzie vloga z podróży. Zobaczymy. Po czwarte, sprzęt. Posiadam ogromne ilości sprzętu fotograficznego i filmowego. Aparaty, obiektywy, oświetlenie, akcesoria mniejsze i większe, stare i używane, ale nadal dobre, oraz nowe, które nieustannie kupuję. Mogę wam o nich opowiadać bez końca. Ogólnie kategoria sprzętu wywołuje u mnie ślinotok na samą myśl o otwieraniu nowej przesyłki. Potrafisz powiedzieć o elektronice, że jest piękna? Ja potrafię. Po piąte, zabawa. Kategoria otwarta. Jest sporo rzeczy, z których czerpię przyjemność, a które można fajnie nagrać. Spacery, rower, wyjazdy pod namiot, ogniska, jeziora, czas rodzinny, skatepark, balia, narty, a może nawet granie w gierki, które też uwielbiam. Chciałbym tworzyć na YouTube bez presji, bez odgórnych wytyczeń. Po prostu tak dla siebie, na swoich zasadach i swoim tempem. Chciałbym, aby to była zajawka, jak wtedy, gdy po raz pierwszy wziąłem aparat do rąk. Jeśli dotrwaliście do końca i wszystko, o czym powiedziałem, brzmi jak coś, co chcielibyście oglądać, zostańcie ze mną na dłużej, bo to dopiero początek. Dziękuję z całego serducha. I jeszcze jedna ważna sprawa, jak przystało na prawdziwego youtubera. Napisz jakiś komentarz, zostaw lajka, kliknij suba, aby czuwać nad moim rozwojem. I do zobaczenia niedługo.